Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Muszę zapytać Naty, jak się czuje po tym, jak dzięki mnie uciekła razem z panem Rave'em z kryjówki popiełków. No muszę najwyraźniej. Może chcę, może nie chcę. Dzień dobry. Dzisiaj u mnie jest 21 lutego, 9:20. Kontynuujemy przygodę z dziedzictwem Hogwartu. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Daleko do Naty nie mam. Nie zauważyłem wcześniej tej choinki. No przecież zima jest, nie? Na jesień były dynie. I to też się zastanawiam, czy od samego początku były dynie, czy pojawiły się później. Teraz też nie wiem, czy choinka od razu jest, czy... Ciekawe. Teoretycznie nie, no. Choinka powinna być od samego początku zimy, nie? No bo to jednak... Nie wiem, jakie mają podejście tutaj w Hogwarcie do religijnych aspektów i wigilijnych aspektów mogolskiego życia. Nie mam bladego pojęcia, ten temat gdzieś chyba nie został jakoś dokładnie poruszony. Nie na tyle, żebym wiedział. No bo czy czarodzieje są religijni? A jeśli są, to czy różne wyznania? W jaki sposób wiedza o magii wpływa na ich wiarę, jeżeli jakaś jest? Tyle pytań i żadnych odpowiedzi. Nie szkodzi. Dzięki temu każdy może sobie swoją wersję tej rzeczywistości przyjmować, nie? W sensie nikt się nie poczuje dotknięty. Hej, Nati. I have been meaning to speak with you. No ja wiem. Przecież dostałem sowę. Szlaban od matki? Na pewno. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. No, co tu dużo gadać. Profescy są strasznymi plotkarzami w tym Hogwarcie. To jest akurat fakt niezaprzeczalny, włącznie z naszym bohaterem, który nie potrafi trzymać języka za zębami. Nawet jak próbuje być dyskretny i chciałbym powiedzieć tylko trochę, to on po prostu opowiada całą historię ze wszystkimi szczegółami i dygresjami. I don't blame her for being concerned. We have been involved in some dangerous activities. As the Ashwinders were locking me up and threatening my life, it did occur to me that my mother may have been right. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. O, obwinianie się to jest... Chyba się nie da nic z tym zrobić, nie? Ja myślę, że w ogóle obwinianie się jest częścią, albo jest, tak, chyba jest częścią próby zrozumienia tego, co się stało. Jakoś zracjonalizowania sobie tego. Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you.
No niby to dzieciaki i należałoby powiedzieć, ej, bezpiecznie. A dobra, może to niepotrzebnie rozbieram na czynniki pierwsze. No ktoś musi ryzykować życiem, nie? Żeby dobro zwyciężyło. Być może ktoś, kto jest niepełnoletni. Jeżeli pełnoletni nie dają rady. What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way. But that does not mean that she likes it. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Przyznam Thank you się... again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Przyznam się, że nie do końca rozumiem, jaki związek ma to powiedzenie z naszą aktualną sytuacją, że deszcz nie pada tylko na jeden dach. Że w sensie jakby znosimy znoje jako społeczność, czyli więcej jest osób, czy co? Czy deszczem w tej opowieści jest Rookwood i Harlow? Ale ładnie. Śnieg pada na zewnątrz. O kurde. No tak, zapomniałem, że tutaj jest magiczny sufit. Myślałem, że to jest element wystroju świątecznego. Może i jest w sumie. Trzeba by wybrać misję jakąś. Co też zrobię z pewną przyjemnością. To są takie rzeczy poboczne. Jak widzicie, mam całą listę, ale to staram się je robić, jak gdzieś jestem w okolicy. Rozmowa z dyrektorką to jest coś, co nie może już dłużej czekać, tak mi się wydaje. Ona jest w tajemniczej komnacie pod Hogwartem. Zatem tam się wybiorę. No i jesteśmy. Przede mną chyba trzecia próba, co? Kto jest czarodziejem w czwartym obrazie? Nie pamiętam za bardzo. Chyba też jakaś czarownica. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. O! Dobra, może ten gabinet da nam dostęp do kolejnych rzeczy, do których do tej pory dostępu nie miałem za bardzo. Access to the headmaster's office. Perhaps Professor Fig will know what to do. Pewnie będzie wiedział. Mam trochę demimozów do oddania. How nice to see you, my young friend. No, Tomunowi bym oddał, jak gdzieś się przytrafi okazja, bo to jest też ważna część zadania, najpewniej. A z dyrektorem to w zasadzie chyba już byłem w tym gabinecie, tylko w nocy się gdzieś włamałem zupełnie przez przypadek, nawet nie wiedząc, że to jest jego gabinet. Powiedziałbym, że obecność dyrektora jest rzadkością w naszej opowieści.
Ale czuję, że zacznie się pojawiać częściej odrobinę w najbliższej przyszłości. I za bardzo nam też nie psuje krwi. Ja wiem, że taka trochę jego rola jest, żeby nam życie utrudniać, więc... O, moja ulubiona para duchów. I'm sorry, I'm sorry! May we talk about this? It was an accident. A, to stąd. No właśnie. No właśnie. Przez tą ścianę przeszli. I gdzieś tam przypadkowo eksplorując wpadłem na to. Chyba właśnie idąc za tym duchem. A, dobrze. Pewnie z profesorem Figiem to trzeba się będzie spotkać za dnia, jak znam życie. Więc ja może się wybiorę jeszcze do pokoju życzeń i sprawdzę, co tam urosło. I spotkamy się przy gabinecie profesora Figa. Chyba, że... O, coś zadzwonkowało. Czasami jestem sfrustrowany bardzo, bo są rzeczy, które chcę odkryć, a gdzieś znajdują się za ścianą, tuż poza zasięgiem mojego wzroku. Gdzieś tam i... No właśnie, może przechodząc przez gabinet dyrektora dostanę się do tych miejsc, nie? Gdzieś coś jest za ścianą, ale żadnego przejścia nie widzę. Czasami się zastanawiam, czy nie ma jeszcze jakiejś innej niewidzialnej ściany, niewidzialnych drzwi, przez które można by się przedrzeć. Revelio. To się wydaje tak blisko. O! Dobra, zbadam to sobie na spokojnie. Do zobaczenia. Albo w pokoju życzeń, albo z profesorem Figiem. Osąg Sfinksa. Sfinks, zwierzę o ludzkiej głowie i lwim ciele, od wieków był wykorzystywany przez czarownice i czarodziejów do strzeżenia kosztowności i sekretnych kryjówek ze względu na swoją inteligencję, zamiłowanie do łamigłówek i zagadek. Próbowałem znaleźć tę ćmę i się dostałem do pomieszczenia, w którym jeszcze nie byłem do tej pory. Accio. Więc... No, witajcie Państwo w zakątku egipskim najwyraźniej, w którym jeszcze nie byłem. I tu jest więcej tajemnic niż tylko... Aloha Mora. I zamki skomplikowane. Musiałem najpierw otworzyć zamek, zwykłą kłódkę na pierwszym poziomie. Tu jest skrzynka z poziomem drugim. Skarby nie są przesadnie tutaj. O. I teraz wiem, że na pewno tutaj nie byłem jeszcze. Zaraz sobie zajrzymy. Co tam znowu? Ale zanim zajrzę tam, tylko żebym się teraz nie zgubił. Zobaczymy jeszcze tutaj. Ale się zrobiła To jest tak, jestem świadom tego, że tu może być dużo pomieszczeń w tym zamku, których ja jeszcze nie widziałem. O, znacie moje problemy z orientacją w przestrzeni wirtualnej. O, nie spodziewałem się, że aż tak duże miejsce będzie, że jakoś z jakiegoś powodu mi umknęło ono do tej pory. Profesorze Beans, muszę przyznać, że jestem zdumiony pańską konstatacją, iż uczniowie są dość apatyczni. Mogę z całą pewnością stwierdzić, iż nie dostrzegłem przejawów podobnej apatii na moich zajęciach. Pozwoliłem sobie nawet porozmawiać z niektórymi uczniami w cztery oczy, żeby dociec źródła tej anomalii. Wkrótce potem ustaliłem, że przedstawia im pan mało znane ciekawostki z konfliktów historycznych. Może warto rozważyć tylko pobieżne napomknięcie o drobiazgach. Jedna z osób niemal się popłakała, gdy opisywała pytania testowe dotyczące Grimbalda Wefta i liczby guzików na czarodziejskiej szacie podczas buntu z 1752 roku. Zdaje się, że zastosowano jeden guzik ponad normę. Sprawa leży wyłącznie w pańskiej gestii, ale uczniowie raczej nie znajdą takich detali wielce ciekawymi. Ale to tylko moje zdanie i mam nadzieję, że nie ma mi pan za złe wyrażenie tej opinii. Z poważeniem, Abraham Ronen. A Abraham Ronen to ten czarodziej, który lubi urozmaicać zajęcia. No. Więc... No, tak. Rozumiem, że nie wszystkie fakty mogłyby być zajmujące. Lumos. Po pierwsze, odstawmy tego dziada
O cholera. To jest jeszcze kolejne pomieszczenie, w którym... Czy to nie jest gabinet dyrektora czasem? Zwariuję zaraz. Chyba trafiłem do gabinetu dyrektora. Dobra. Spokojnie. Teraz jak się odnaleźć, skoro się zgubiłem? Są schody. Ja tu nie wrócę, nie trafię tu z powrotem. Chyba nigdy. A, dobra, mamy ćmę. I to jest zacna rzecz, że mamy tę ćmę, prawda? W ogóle też, wiecie, odniosłem takie wrażenie, teraz, żebym wrócił z powrotem do miejsca, które mnie interesuje. O, rany. Że znajdziek tego typu jakichś książeczek jest znacznie więcej... O nie, czy już się zgubiłem? Jest znacznie więcej niż jest potrzebnych do... Goddammit, zgubiłem to. Zgubiłem to pomieszczenie. Jezu, jak ja jestem zdezorientowany kompletnie. Więc tu nie było tu. Spokojnie odnajdę. Więc takich kartek i tego typu rzeczy jest więcej niż potrzeba, żeby wypełnić dzienniczek. O! To jest ta sala, tylko trafiłem tu z zupełnie innego kierunku. Chyba. Nie? Ale to nie wygląda mi na gabinet. To raczej jest sala do ćwiczeń jakichś. No, w sensie jakby ławki są i tak dalej, nie? Tak, tu jest ta sala egipska. Dobrze. Widzicie państwo? Główka pracuje. Profesor Beans uczy tej historii. Dobrze, wszystko wróciło do normy. No, przynajmniej wiem, że to trzeba sprawdzić miejsce. O, pokój łamigłówek. Chcą państwo posiedzieć ze mną podczas rozwiązywania tych łamigłówek? Pamiętam, te łamigłówki są dosyć dziwne, powiem państwu. Bo one nie zawsze logiką można taką łamigłówkę pokonać. Czasami wykorzystuje się w tym celu zupełnie inne mechaniki. I niestety... to jakiś Tetris totalny, nie? Niestety czasami jest tak, że pewne figury się przenikają zamiast się od siebie odbijać. No dobra, ja się tutaj przyjadę. Pewnie mi to zajmie więcej czasu niż bym chciał. I jak już się przejadę, to państwu opowiem, jaki sukces odniosłem niesamowity. Ja pierniczę te wszystkie zagadki. Boże, ile mi to czasu zajmuje. To sobie nie wyobrażacie. Się nie nadaje do takich zagadek. O ile Tetrisa lubię, to ten Tetris przestrzenny trochę mnie rozbraja. Nie wiem, czy wiecie jeszcze, kiedy ja chodziłem do szkoły średniej, to były lata... Ile ja miałem lat wtedy? Powiedzmy, że miałem 16-17 lat. To był rok 92, 93, 94. Jakiś polski deweloper na PC-cie opatentował, zrobił Tetrisa 3D, który bardzo przypomina tę zabawę, która tu się odbywa. Tylko nie mam zielonego pojęcia, jak ta gra się nazywała wtedy, ale... Się teraz może tam przedostać? Coś tu się pozmieniało, co? Jezus, teraz muszę odkryć, co się pozmieniało. I pewnie nie będzie to prosta rzecz. Okej, no to spotkamy się za 45 minut. Najpewniej. Trzymaj się! Fuck. A pierniczę te wszystkie zagadki. Niech to lichopornie. Nie, do tego to się kompletnie nie nadaje. Nie mam cierpliwości mam wystarczająco dużo, ale czasu mniej. Proszę. Świt nadszedł. Tyle czasu tu siedziałem. Więc,
Nie mam tyle czasu, co wasza 5-letnia siostra, żeby siedzieć nad tym pół dnia. No dobrze. Udajmy się do profesora Figa. O, coś do porozmawiania? No licz. Could you remind me how the Daedalian keys work again? When you spot or hear a Nie, fine nie, key, no. you're to follow it back to its cabinet. Inserting it in the lock is the tricky part. I hope you follow some. If you open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Tak, to już nie ma co zaczepiać ludzi, Revelio. bo oni już mi opowiedzą historię, którą ja doskonale znam. Akurat niespecjalnie interesuje mnie, jak działają klucze Dedala. Interesuje mnie bardziej, gdzie są kurna ostatnie dwa. Tych znaleźć nie mogę. O, tu na górze też jest jakieś zadanie. Zaraz. Podejmijmy się go, bo to zawsze ciekawe. Getting away with this, he has another thing coming. Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Hej, to jakaś kolejna zagadka. It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. O, wyjaśniło się. Sedno problemów Blacka, małżeństwo. Może się zaraz okazać, że mu żona zmarła tuż przed weselem i to nie będzie takie zabawne, ale... Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. Będę miał chwilkę, to się tym zajmę, Imagine the bells are just inside in the bell tower. ale zajrzę tam tak. Chociaż nie. Myślałem, że to tutaj będą gdzieś jakieś drzwi, ale myliłem się, więc... O, wielosokowa intryga. Oho. Czuję, że będziemy udawać profesora Blacka. To byłoby coś. To byłoby jawne łamanie reguł. Ale zobaczymy. Nie wyprzedzajmy faktów. Może się okazać, że znajdziemy jakiś inny sposób, żeby się to... Ja mam takie poczucie, że już się do niego włamywałem, ale kto to wie. Panie profesorze! Mamy sprawę. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me?
I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Niezły cwaniak z tego profesora. Nie mógł się dogadać z dyrektorem? Więc się przygotował. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. O no, miło usłyszeć Simona Pegga. Ja bardzo lubię, jeden z moich ulubionych brytyjskich aktorów. Pewnie przez to, że w jakich filmach grał on, w komediach różnych takich i w paru innych rzeczach interesujących też. Chociaż teraz tytułów wam nie podam tak z ręki, ale bardzo lubię tego gościa, tak czy inaczej. Trochę mu się dostało po uszach za to, że udzielił głosu. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. O kurde, dowiemy się czegoś więcej o Blacku. Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Remi Verne na pewno będzie chętny. Jego podobno czyraki interesują. To jest jakiś sposób, żeby się dostać do tej... No więc trochę się dostało Simonowi Peggowi za to, że głosu tu udzielił, no bo wiadomo. Why I accepted this appointment from the ministry. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. I thought I heard the headmaster approaching. Gareth! Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Haha, niezłe jaja. Możemy nieźle strollować kolegów.
No dobrze, zobaczymy, kogo jeszcze napotkamy po drodze. Czuję, że to będzie zabawniejsze niż się spodziewałem. No. A propos tego Simona Pegga, to może dostał mniej niż nam się tylko wydaje. Wiecie jak to jest. Małe rzeczy, zwłaszcza na Twitterze, dziennikarze rozdmuchują do gigantycznych rozmiarów. Omnius. Ominis chciałem powiedzieć. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Okej. Something is very wrong with Może cofniemy zakaz. Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Muszę powiedzieć, że nasz bohater w ciele tego dyrektora Him as a headmaster. Chew with your mouth open? Where are your manners? jest dosyć sympatyczny. Nie mogę powiedzieć. O, rany. To się udało. I hope it's not about anything I've been doing. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Aha, jeszcze kogoś można ochrzanić? Seems a little off with the headmaster. Bardzo bym chętnie kogoś jeszcze opieprzył, ale może już nie będzie okazji. Trochę tego skrzata szkoda. Mam nadzieję, że można by mu dać jakiś ciuch, ale czy to zadziała? Bo przecież nie jesteśmy w zasadzie dyrektorem. Nie? Greetings! I mean, out of my way, children! Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig.
You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Ci się tutaj naparzają nieustannie. Na razie nikt się nie zorientował. Boję się tylko, że trafimy tutaj na dyrektora. Wait until Master sees what a wonderful job Scrope is doing. Co mu się stało z uchem, o rany boskie? Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Przemówimy do... Wearing off. I best get out of sight. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated... Okej. To jest jedna z zabawniejszych misji, jakie się przytrafiły. Szkoda, że na Sebastiana nie trafiłem. Powiedziałbym mu parę słów do słuchu. No i w zasadzie Poppy też bym z niej chętnie pożartował. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Jak to szło? To żur? Dużur? Coś ten deseń. Toujours u żur. Żur tu żur. Cholera. Mam nadzieję, że nie będę musiał wybierać z listy. Jaka pogoda na dworze? Trudno powiedzieć. Pada śnieg. Tędy? Do gabinetu? No, nie. Tak, właśnie spodziewałem się, że będę wychodził z wielkiej sali, bo jednak gabinet znajduje się gdzieś tu, w tę stronę. Byłem prawie pewien, że znajduje się gdzieś w tym głównym budynku szkoły. I pewnie nie jestem daleki od prawdy. To co? Spotkamy się na miejscu? Chyba że wydarzy się po drodze coś ciekawego? Spotkamy się na miejscu. We leave our legacy in your hands.